Witajcie moi drodzy na kanale Kryptoanonim w kolejnych kryptowiadomościach, czyli wiadomościach ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii w regularnych porach o 7 rano w poniedziałki, środy i piątki, więc jeżeli interesujecie taki content, zapraszam do subskrypcji. Dodatkowo jeżeli jesteś nowy i nie wiesz co na przykład warto przeczytać, to na mojej stronie kryptomyślnikanonim.pl znajdziesz sekcję lektury oraz przydatne linki, w której warto zapoznać się z kilkoma książkami, bo jednak książki to troszkę inny rodzaj przekazywania wiedzy niż YouTube i wizualizacje na ekranie. Dobra, lecimy do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłoszę do odpowiednich osób. Bitcoin $62 900 jest 1% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Ether 1,26% i wynosi $3474. Cały market cap zyskał nam też ponad procent, 1,1% i wynosi $2 441 miliardów, więc według CoinPapriki to już mamy prawie 2,5 biliona, więc sporo, szybko to rośnie. Zobaczmy co najlepiej sobie poradziło w ostatnich 24 godzinach. Pepe 30% w ostatnich 7 dniach, aż wielkie 300%. Później kolejny mamy Axelar 30 też niecałe procent, ostatnie 7 dni 75% i Wu Network 15% na plusie, ostatnie 7 dni 24%. Też mam coiny mocno się zaczynają odpalać, bo i widzimy Pepe, widzimy Floki Inu, widzimy Bong, więc tutaj znowu widzimy jakąś manię w tym kierunku płynącą. Zobaczmy co najgorzej sobie radzi i tutaj mamy Injective Protocol, niecałe 6% traci, Terra Classic 5,5% i 4,5% Singularity Net. Dobrze, przechodząc na CryptoRank, widzimy co najbardziej się klika i wyszukiwania z ostatnich 7 dni cały czas prowadzi Artefakt. Później mamy Fetch AI i Layer AI. A najwięcej wizyt mamy na portal, Artefakt, no i Bitcoin tutaj wskakuje, no bo robi bardzo dobre zwroty. Lecimy sobie już do wykresu. Na wykresie jak sobie zerkniemy miesięczne świece, to Bitcoin praktycznie podchodzi do ATH, a w wielu krajach, w wielu innych walutach na świecie już poprzebijał te ATH, więc fajnie widać to na RSI. Ogólnie RSI bardzo fajnie wygląda na Bitcoinie, jeżeli patrzymy w długim terminie, w szczególności właśnie na świecach miesięcznych, ale na tygodniówce też to spoko wygląda. Bardzo łatwo tutaj sobie odczytać, czy już ta wartość faktycznie dobiegła do jakichś wielkich poziomów. I na chwilę obecną RSI Bitcoina wynosi około 73, co jak na Bitcoina nie jest jeszcze jakimś spekulacyjnym. Szczyty zazwyczaj były wybijane w okolicach powyżej 90. Dobra, lecimy sobie jeszcze do złotówki, 3,98 złotówka, no i może jeszcze informacyjnie zerkniemy sobie co robi złoto. No tutaj tak jakby się wybierało, żeby w końcu podbić okolice w kierunku, w ogóle wystartować 3000, jest na poziomie $2082. Dobrze, przechodzimy sobie do kalendarza ekonomicznego, żeby zobaczyć, co się będzie działo w następnym tygodniu. Oj, ten tydzień był bardzo mocny dla rynku krypto. Myślę, że wiele osób jest bardzo zadowolonych. Zastanówcie się, czy to nie jest dobry czas, żeby sfinalizować pewne zyski. Oczywiście nie jest to porada, tylko taki głos sumienia. Dobra, zobaczmy, co się będzie działo w tym tygodniu, bo będzie to tydzień decyzji 100% w wielu krajach. Będziemy mieli właśnie m.in. w Polsce taką decyzję, później w Kanadzie i w strefie euro. W czwartek jeszcze z ważniejszych rzeczy będzie konferencja i zeznania właśnie prezesa Fedu oraz deklarowani wstępni bezrobotni, a ostatnio mieliśmy niski wskaźnik, a to za chwilę będzie w sumie w pierwszym newsie, to już nie będę spoilerował. Dobrze, jeżeli ktoś chce sobie zatrzyma, a my lecimy już do wiadomości. No i właśnie inflacja PCE w Stanach od najniższa od 3 lat, a to jest dobry znak dla samego Fedu, który mógłby już w końcu zacząć obniżać stopy procentowe. Obniżane stopy procentowe mogą wpłynąć na wystrzelenie właśnie takich aktywów jak Bitcoin jeszcze wyżej albo złoto, a tutaj to w ogóle by się zaporządkowały takie wzrosty. No cel inflacyjny to jest okolice 2%, a w tym miesiącu spadliśmy na 2,4 w porównaniu rok do roku, a w poprzednim na 2,6, więc tutaj widać, że plan idzie w dobrym kierunku. Rynek pracy jest dość mocny, tak w cudzysłowie oczywiście, nie biorąc pod uwagę jakichś tam
manipulacji tymi wskaźnikami, więc tutaj Fed może się wahać. Z jednej strony jest blisko celu inflacyjnego, z drugiej strony rynek pracy dobry, więc co tu robić? Zobaczymy, czas pokaże. Pierwotne spekulacje pokazywały, że w okolicach maja będziemy mieli pierwsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Lecimy sobie dalej. A Elon Musk pozywa firmę OpenAI i samego sama. Takie troszeczkę niedocierające do mnie powody. Wychodzi z tego, że Elon twierdzi, że OpenAI razem właśnie z partnerstwem w Microsoftie odchodzą od pierwotnych celów firmy, a bardziej chodzi o kod otwartoźródłowy, no bo ChatGPT-4 ma zamknięty ten kod i jak Elon się wyraża, tutaj można by było zaobserwować, że on się obawia przez to, że świat nie będzie mógł patrzeć na ręce tej firmy, to nie będzie mógł zweryfikować, kiedy ta firma może stracić kontrolę. No tak w cudzysłowie, można by było tak to powiedzieć. Z drugiej strony to wygląda, jakby Elon był troszeczkę zazdrosny i... Tak, ja osobiście dodam taki komentarz, że tak, uważam, że warto patrzeć na kod, przynajmniej jak patrzymy na kod Bitcoina, to wiemy, czy tam nie ma coś poukrywanego, kto chce nam coś zrobić i jak długo taki program będzie działał bez haków, tak? Więc jeżeli od tylu lat działa bez haków, to możemy sobie już założyć, że jest bezpieczeństwo na poziomie powiedzmy wyższym niż 90%. Kiedy nie widzimy kodu, no to mogą być dziury, bo zawsze jak patrzy wiele osób, to znajduje więcej błędów i ma tu swoje plusy i minusy. Jednak pamiętajmy, że jest to wielka zasługa samej firmy OpenAI. No i czy byśmy w takim przypadku chcieli zdradzać swoje tajemnice? Co prawda założenia takie były, ale jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia zdania, tak? Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Więc no ciekawy temat, ciekawy. Myślę, że co do sądu i wyroku, to Elon sobie może gadać, no chyba, że swoją siłą ekonomiczną wpłynie na pewne decyzje, ale tak myślę, że to tylko po prostu jest bardziej medialne do zrobienia kolejnego szumu. Nie wiem, zobaczymy, lecimy dalej. Lecimy sobie do SEC-u, bo jak widzimy oczywiście na całym świecie nagle narracja Bitcoina zaczyna się zmieniać i w sumie to nawet było zapisane, jak tu dojrzewają pieniądze w samej książce Standard Bitcoina, którą warto przeczytać. Podróż pieniądza, dobrego aktywa, który może w przyszłości aspirować na to, żeby stać się pieniądzem, zaczyna się od tego, że na początku jest wykorzystywany przez geeki, a w tym przypadku na przykład przez przestępców, ponieważ jest małe zainteresowanie, ludzie nie wiedzą, co to jest i można gdzieś tam coś powykorzystywać. W późniejszym etapie coraz więcej, chociażby z prawa samego Kopernika Grahama wynika, że właśnie ludzie zaczynają odkładać dobra, które są bardziej efektywne, które mają większą wartość. Kiedyś odkładali monety, które można było trochę poskrobać, przetopić, a te nieskrobane monety się odkładało, tamte się wydawało jak najszybciej. No i tak do tego może doprowadzić właśnie to, że ludzie hodlując bitcoiny powodują wzrost wartości. I w pewnym momencie aż tak duży mamy wzrost, że przechodzi to ze sfery kolekcjonerskiej do sfery takiej większej. Są pierwsi wcześniej adoptujący taką rzecz, no a później myślę, że właśnie jesteśmy w tym momencie z przejścia tych wczesnych adoptujących, z tych early adoption do ludzi takiej początkującej fazy całego świata, czyli mainstreamu i te ETF-y to nam pokazały i obserwujemy to i cała narracja się zmienia, tak jak pierw z tym walczyli, no to teraz coraz więcej ważnych postaci na świecie zaczyna się wypowiadać dobrze o Bitcoinie. Oczywiście wiemy, że politycy często mają narrację, żeby zdobyć elektorat, jednak widzimy jak szybko takie organizacje jak BlackRock i banki, które będą sprzedawać chociażby ETF-y, szybko wpłynęły na światowe spostrzeganie i to, co się dzieje w mediach. No i tutaj mamy z jednej strony właśnie panią z SEC-u i to jest bardzo ważna wiadomość, ponieważ ona mówi, że centralizacja oznacza koncentrację ryzyka. No i tam jeszcze kilka fajnych rzeczy. Sam Robert Kennedy Jr., który mówi nam, że tylko Bitcoina mogą zakazać skorumpowani przez banki politycy, co
oczywiście wpasowuje się w samą narrację, do czego służy Bitcoin i tak, miałby rację, tylko ja i tak nie ufam tym osobom, zawsze patrzmy na to, co oni robią, kim są i do czego to może dążyć. No ale w każdym razie to tak wygląda nagle, jakby BlackRock i inne tam i spółki poprowadzały sobie ETF-a, pstryknęli palcami i nagle wszystkie inne ludzie na świecie zaczynają zauważyć, że faktycznie Bitcoin jest spoko. No ale tylko nie Polska, więc przechodzimy sobie płynnie do kolejnego newsa. Sam Mencen mówi, że polski rząd chce zniszczyć rynek kryptowalut. Oczywiście to są słowa na temat ostatnich regulacji, które zostały wprowadzane, bo jak tam się w to zagłębić, to podobno regulacje są tak ciężko zrobione, że mało jakiej firmie na świecie kryptowalutowej będzie się chciało z nimi walczyć i że praktycznie w większości przypadków będzie to bardzo ciężkie. Chociaż jak poczytamy, co Mencen mówi o Bitcoinie i o krypto, że to w 2013 roku to był zajebisty rynek, a teraz jest to bardziej ryzykowne, no to widać, że on za bardzo tego nie rozumie, bo uważam, że jest totalnie na odwrót, że właśnie w 2013 roku było to o wiele bardziej ryzykowne, bo wtedy nie wiedzieliśmy, że sporo rzeczy się uda, a teraz, kiedy już takie właśnie jednostki siedzą, kiedy jest większa ta adopcja, więcej mamy narzędzi i różnych innych rzeczy, to ryzyko spada i przez to też potencjalne zyski spadają, no ale w każdym razie lecimy dalej. Nokia planuje inwestować w Metaverse, ale troszeczkę inaczej niż tak by można było się domyślić, czytając takiego newsa. Sama Nokia myślę, że każdy kojarzy z telefonów, które trochę spieprzyli swoją pozycję na rynku, ale już mniejsze z tym, tu nie o tym. W każdym razie Nokia planuje, ona już ma działy, które zajmują się badaniem właśnie tej technologii, ale planuje wprowadzać właśnie takie produkty nazwane cyfrowymi bliźniakami, które nie mają służyć do rozrywki, tylko mają właśnie służyć, powiedzmy, nie wiem, jakiś stół operacyjny, gdzie będą można robić zabiegi na pacjencie w metaversie, to jest przykład, albo właśnie jakieś składanie samolotów, albo różne inne rzeczy, więc tu na pewno fajna architektura może się stworzyć i myślę, że bardzo przydatna, bo często się nie chce tracić zasobów dla newbie, dla nowicjuszy, którzy muszą, nie wiem, często pacjenta uszkodzić, jak się czegoś uczą, albo inne mienie, albo dobro jakiejś firmy, co po prostu powoduje koszta, a wejście w takie sprawy w metaversie oczywiście może odbiegać sporo od rzeczywistych zachowań i te doświadczenie i tak będzie lepsze, ale podstaw można nauczyć się bez tych szkód właśnie chociażby dla ludzi, bo w szczególności w medycynie myślę, że to będzie przydatne. A za Zaorskiego się bierze KNF. Chodzi tutaj o Merlina. Myślę, że może jeszcze sobie zweryfikować MPA i różne inne rzeczy, bo tak na pierwszy rzut oka to faktycznie nie wygląda zbyt fajnie. Mimo, że tam Rafał sobie może powiedzieć, że nie inwestujcie w to, to doskonale wiemy, że większość osób, która kieruje się emocjami i nie jest zapoznana zbytnio albo nie rozumie rynku ekonomicznego, zrobi to w pierwszej kolejności, bo no i potem są dziwne akcje, jednak pewne rzeczy myślę, że nie powinny paść według takiego stanowiska osoby, która posiada na przykład 5% jakiejś firmy, no i jest to robione naprawdę na cienkiej granicy, jakby chodzenie po cienkim lodzie, no i ciekawe, czy tym razem Rafał się nie utopi. Lecimy sobie dalej. A Bukele, czyli prezydent Salwadoru, mówi, że nie sprzeda swoich nigdy bitcoinów, dodając do tego, że ostatecznie jeden bitcoin się równa jednemu bitcoinowi. To się zazwyczaj przyrównuje do takiego czegoś, że bitcoin zawsze będzie równy bitcoinowi. Taki problem w stablecoinach jest, że one muszą naśladować kogoś cenę, no i przez to się na przykład dzieją te różne akcje. Bitcoin nikogo nie musi naśladować, no i ma jaką wartość, jaką ma, ale przez to na przykład nic nie zagrozi. Dobra, nie wiem, czy zrozumieliście, co mam na myśli, ale lecimy dalej do Bitcoina, który właśnie, jak wspomniałem na początku, w różnych parach walutowych na świecie tworzy ATH. Fajny filmik, pewnie większość z Was widziała. Taki montaż tutaj macie na X-ie wsadzone w różnych walutach, jaka jest cena na chwilę obecną. To już jest troszeczkę starsze niż mi się wydaje, niż 28 luty, to chyba wcześniej już widziałem, ale w każdym razie już blisko jesteśmy w naszej walucie, a w innych walutach już się poprzedzieraliśmy.
Zobaczymy, jak to się zakończy. Naprawdę te wzrosty są naprawdę bardzo mocne. Przypominają naprawdę lata wcześniejsze niż ostatnią hossę. No ale dużo osób mówiło, że ostatnia hossa to był taki niewypał i że to bardziej że to nie był typowy bluff of top, no to widzimy na pewno. No i może w końcu teraz tak będziemy mieli. Zobaczymy, gdzie się zatrzymiemy. Ja oczywiście, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, odcinam powolutku malutkie kupony. No i jakbym nie chcę nikomu nic radzić, ale zastanówcie się, czy jeżeli wasza krypto, naprawdę wasz portfel mocno spuchł, czy nie warto sobie wyciągnąć, powiedzmy, nie wiem, 20% wkładu początkowego, 30, 40, 50, nie wiem, w zależności ile tam zainwestowaliście, no bo w pewnym momencie możecie poczuć strach i może być za późno na niektóre rzeczy. Oczywiście nie porada. A przejdziemy sobie do Justin Suna, czyli prezesa Trona i giełdy HTX, na którym sobie opublikował ostatnio, takie coś, pokazał, że ma 28 613 bitcoinów i nie ma nic w tym nadzwyczajnego, bo może tyle mieć, tylko jakbyśmy sobie zbadali, tutaj oczywiście zbadał jeden z gości, którzy bada blockchainy i tutaj śledzi pewne rzeczy, no to, że na samej giełdzie i samego bitcoina jest na poziomie 1,3 miliarda, a tu on sam pokazał 1,6, więc wychodziłoby, że albo na tej giełdzie nie ma żadnych innych ludzi, tylko sam Justin Sun, albo on to sfałszował, ale ja jeszcze widzę oczywiście jak zwykle kilka innych opcji. Może być tak, że Justin Sun po prostu ma te bitcoiny na adresie, który nie jest wpisany pod adres HTX-a, tak, na własnym prywatnym, który może w platformie po prostu nie wszystkie adresy, mimo że to należy do HTX-a, ma to tak jakby na platformie pod zarządzaniem, to osoby, które tam mapowały te adresy HTX-a, on nie jest uwzględniony, ponieważ na przykład z niego nie wychodzą przelewy, no bo to jest jakby prywatny i nie jest oficjalnie podany. No nie wiem, no myślę, że to jest bardzo dziwię się, naprawdę kurczę by tak robili, że wrzucają sobie printa, którego oczywiście można zmienić w kilka sekund i to w samym pańcie, a nie w żadnym Photoshopie. I co? I po co? Nie wiem, nie rozumiem. No oczywiście dla fejmu, ale przecież takie rzeczy łatwo prześledzić, nie? Może jakby wyrzucił jednego bitcoina, to by nikt się nie było tak łatwo, ale przy takich kwotach, no to ten kapitał tak po prostu nie wyparowuje, nie? No ciekawe. No. Bardzo ciekawe. Dobra, lecimy sobie dalej. Ciekawe, w ogóle z tego powodu za Tron, mimo że ogólnie jak sama krypto stoi dość wysoko, ten ekosystem ten jest jakiś słaby, ale ostatnio uważam, że mogą się wziąć za samego Suna jak za Binance, a z Binance'em naprawdę się dzieją nieciekawe rzeczy, to za chwileczkę do tego przyjdziemy, a tak samo czytamy na BitHubie, że Europa boryka się z pewnymi problemami, a w szczególności liderzy, czyli Niemcy i Francja, gdzie na przykład na dzień 29 lutego z 313 firm zaledwie 50% odniosło zyski, więc nie jest to zbyt fajne, nie są to zbyt fajne dane. Jednak myślę, że Europa sama sobie jest winna wielu rzeczy i chorych pomysłów. No zobaczymy, jak to się skończy, ale ja tak jak sobie obserwuję te wszystkie regulacje, to wygląda tak, jakby Europa szła ku upadkowi. No ale pewnie i tak przetrwa, bo zawsze przetrwamy, tylko jakie skutki tego będą. A Filecoin wystartował, już przebił około 10 dolców. Ja Filecoina zbieram długi okres, już to chyba mówiłem kiedyś wam. Trochę osób się śmiało, ale ja lubię mieć takie krypto w portfelu, które mają sporą użyteczność, a Filecoin robi i rozwiązuje fajny problem przechowywania danych, zdecentralizowany i bardzo mi się to podoba. Dobra, lecimy sobie dalej, oczywiście nie porada. A Certic opublikował raport za luty i ogólnie sumę kradzieży w tym roku i już jest to kwota $343,5 miliona, a oczywiście pewnie jest większa, bo nie wszystkie kradzieże są wyłapane, albo nie wszystkie firmy w ogóle się przyznają do większości kradzieży. Jednak w samym tym miesiącu 160 milionów, troszeczkę mniej niż w styczniu, ale tak czy siak wysoko. No ale też mniej dni było. A ETF w Hongkongu bitcoinowy, ale futuresowy w tym roku zyskał też poziom 2,8 miliona w porównaniu do 0,97 miliona w roku ubiegłym, więc to nie są duże kwoty, chyba że się pomylił ktoś, bo 2,8 miliona, ale w każdym razie widzimy wzrosty, no i czekamy aż w końcu będziemy dostawać informację, że ETF bitcoinowy spotowy w Chinach ciągnie bardzo mocno,
bo ETF USA sobie radzą bardzo dobrze. No i przechodzimy do wspomnianych wcześniej Binance, które w Nigerii dostaje karę w wysokości 10 miliardów dolarów. No jest to astronomiczna kara. Kara ta wynika, pamiętajmy, że Binance już dostał 4,7 miliarda dolarów w Stanach Zjednoczonych, więc troszeczkę mi się nie wydaje, żeby oni w ogóle, nie wiem, albo ta kara jest taka absurdalna i po prostu ona zostanie jakoś poedytowana, no nie wiem, no to jest naprawdę ogromna kara. Ciekawe, czy w ogóle Binance się będzie w stanie wypłacić, bo jeszcze troszeczkę tych kar i naprawdę tą giełdę zniszczą. A dodatkowo zostało złapanych 2 dyrektorów, które przylecieli sobie do Nigerii, aby porozmawiać właśnie z tamtymi różnymi przedstawicieli Binance Nigerii. No i się zdziwili, bo zostali zatrzymani, nie chcą negocjować. Nigeria twierdzi, że jeśli nie zlikwidujemy Binance zniszczy gospodarkę tego kraju. Oczywiście chodzi o słabnącą walutę i ludzi, którzy uciekają do Bitcoina, ale oczywiście tam rząd się zastawia tym, że to chodzi o nielegalne rzeczy. No ale pewnie w takim przypadku zwykły człowiek jest nielegalny, bo chce zachować swoje wartość pieniądza, żeby w przyszłości mieć co jeść. No ale mniejsze z tym już. W każdym razie ciekawe rzeczy się z Binance'em dzieją. Moi drodzy, ja bym nie trzymał tam środków. Wiadomo, że niektórych altów, jeżeli zbieracie za mniejszy kapitał, nie opłaca się przelewać. Tak samo na całej sieci Binance Smart Chain, bo niektórzy tam piszą do mnie, że wypłacę sobie po Binance Smart Chain, bo tam kilka groszy. Moi drodzy, to, że kosztuje przelew kilka groszy, to też już jest informacja, że że sieć jest słabiej zabezpieczona. Tak? Ethereum płacimy takie duże stawki, bo jest to sieć najbardziej wykorzystywana. Jest tu co prawda ofiarą własnego sukcesu, jednak to jest sieć, która najprawdopodobniej padłaby ostatnia z tych wszystkich altcoinowych, bo nie mówię o Bitcoinie. Dlatego płacimy też jakby, może nieadekwatne kwoty, ale za takie jakieś bezpieczeństwo, a Binance Smart Chain zostałby zlikwidowany razem z Binance'em, a jeżeli by nie został zlikwidowany, to coiny, które są tam, spadałyby na wartości bardzo mocno, no bo powiedzmy, że inni walidatorzy by jeszcze trzymali węzły i sama sieć by działała, ale wartość by mogła naprawdę być nieporównywalna i tak jak stablecoiny pospadały z dolara na kilka centów, tak na innych sieciach wartość mogłaby być większa, a na tej prawie minimalna. No, dobra, lecimy dalej. Lecimy sobie do banków America i Wells Fargo, które zaczynają oferować klientom fundusze spot ETF-ów, więc tutaj dopiero się zaczyna cała mania na te spoty, a już widzimy bardzo duże obroty. Dodatkowo duże obroty robi rząd USA na Bitcoinie, bo przelał aż setki milionów, to mam napisane, ale gdzieś tu była, chyba przelał 15 085 bitcoinów na jakieś adresy. Jak sobie zerkniemy, to nie ma zapisanych tych adresów, ale to trzeba było zweryfikować, może należą do jakiejś giełdy, albo sobie po prostu przenosili. Transfer taki na pewno zwraca uwagę. Ja nie badałem tego tematu, więc może już z Was ktoś wie, po co był ten transfer i w jakim celu albo do kogo, to możecie napisać w komentarzach. Przechodzimy sobie już do prawie ostatnich wiadomości, a ta wiadomość jest nieciekawa, niefajna, nie podobają mi się takie rzeczy, ale co zrobić, przekazuję to, co jest. Władze Wielkiej Brytanii zatwierdziły przepisy umożliwiające im legalną konfiskatę bitcoina na okres do 90 dni, ale wiecie doskonale, jak to się kończy potem. Wiecie, politycy nie wiedzą pewnie, ci, co tam to obsługują, pewnie za dużo nie umieją obsługiwać się, jeszcze zgubią twoje bitcoiny albo zhakuje im ktoś komputer, ale to nie jest problem, oczywiście to jest trochę przyśmianie sytuacji. Problem jest to, komu to będzie zabierane i kto o tym będzie decydował. Bitcoin ETF podbił kilka rekordów jednocześnie, no i mieliśmy ostatnio w ciągu jednego dnia handlowego wolumen na poziomie prawie 700 milionów dolarów, dokładnie 676,8. Jest to sporo, pobił swój pierwszy dzień, w którym też był spory ten wolumen. Cały czas, już Grayscale troszeczkę osłabł ze sprzedaży, jednak ostatnio znowu troszeczkę zaczął sypać. Za chwileczkę w analizie to zobaczycie, a my przechodzimy do analizy. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 3,2 miliarda dolarów, a hash rate sieci wynosi niecałe 600 exahaszy. W porównaniu Ether tutaj sporo przynosi, 4,1 miliarda dolarów. No Ethereum powinno się jakoś mocniej odpalić, bo na chwilę obecną jest dość nisko. W szczególności jak sobie zerkniemy, najważniejszy wykres w chwili obecnej to jest Bitcoin do Ethereum. No i widzimy, teoretycznie jest na minimach z tej BESy, bo nie mówię już o tamtym cyklu, tutaj powiedzmy od 2021 roku. Tu mieliśmy po
podbitkę po merge'u w 2021, drugim. Dobra, w każdym nie pamiętam kiedy on był. W każdym razie to była ta podbitka, gdzie tam pod aktualizację sieci poleciliśmy i od tamtego czasu cały czas wartość Ethereum do Bitcoina spada. Ale to się najprawdopodobniej zmieni, będą szły duże rzeczy, bo będzie propozycja akceptacji Bitcoina, spotowego ETF-u na Ethereum, która nie musi się skończyć pozytywnie, chociaż to BlackRock też złożył, więc zobaczymy, czy dojdzie mu drugi niezaakceptowany ETF w całej karierze na 600 zaakceptowanych, czy może jednak będzie tak jak zawsze i zaakceptują zawsze, prawie w 99,9% innych ETF-ów, no i to by naprawdę spowodowało podobną sytuację pewnie jak na Bitcoinie. Dodatkowo mamy aktualizację, więc ja osobiście powoli się zamierzam, żeby jakieś tam kilka procent zwiększyć wagi Ethereum w portfelu. Dobra, przechodzimy sobie dalej na mempoola, gdzie widzimy opłaty transakcyjne, no tutaj jak na niedzielę dość wysoko się robi, 42 satoshi, $4 na chwilę obecną. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby wysyłać z portfeli pierw, jakie są niskie opłaty transakcyjne, pierw coiny, które będą powodować zmniejszenie transakcji w przyszłości, żebyście potem się nie dziwili, że jak będą tutaj opłaty transakcyjne po 200 satoshi za byte, 300 satoshi za byte i będziecie chcieli zrobić przelew, a nie złożyliście wcześniej wszystkich bitcoinów na przykład na jeden adres, no to zabolicie duże opłaty i w pewnych przypadkach mogą to być większe opłaty niż kwota na waszym portfelu sprzętowym. No i przechodzimy sobie do wszystkich bitcoinów, które zostały zgromadzone. Patrzymy głównie na ETF-y. 946 211 bitcoinów, 4,5% całej podaży maksymalnej. Grayscale na poziomie pierwszym cały czas z wynikiem 428 543 bitcoiny i tu cały czas im te bitcoiny spadają. BlackRock ściga, tutaj dokłada do swojej puli 161 265 bitcoinów i Fidelity top 3 104 i 128 tysięcy bitcoinów. No i to są najważniejsze na chwilę osoby ETF-y, które warto obserwować. Niżej macie inne, możecie się zapoznać z tym, a my przechodzimy już sobie do samej sieci Ethereum. Jak na niedzielę też widzimy tutaj spore wypalenie, bo 2751 Etherów się wypaliło w ostatnich 24 godzinach, a fee na tej sieci to jest 62 i jak na końcówkę niedzieli jest to sporo, bo w niedzielę zazwyczaj był mały ruch, no więc myślę, że inwestorzy się kumają, że warto poprzynosić jakąś część właśnie w Ether, właśnie w jakieś dobre altcoiny, bo może przyjść gruby alt season. No zobaczymy, co Bitcoin będzie robił, nie? Zawsze tak było, że kapitał przypływał z Bitcoina do dużych kapów, czyli Ether w pierwszej kolejności powinien się odpalić i potem do mniejszych, do najmniejszych i wracał. Czy tak będzie teraz? Zobaczymy. Zazwyczaj tak się działo dopiero jak Bitcoin dość wyhamował, albo zaczynał iść bokiem, albo leciutko spadać, wtedy alty zaczynały grzać. No ale zobaczymy. Bardzo ciekawe czasy. Na token unlock dodatkowo druga siła, która ogranicza podaż 31,2 miliona już jest uwięzionych etherów w kontrakcie, co odpowiada 25,92 total supply. Dodatkowo 20 tysięcy bitcoinów wpływa na giełdy i 1000 etherów, ale zostało wypłacone także 81 milionów w stabilnych walutach, więc widzimy jakaś finalizacja zysków. Zobaczcie tutaj jaki był wielki wolumen. 327 miliardów, moi drodzy, wolumenu. To był 29 ostatni dzień lutego, a teraz widzimy 138 miliardów o wolumenu w niedzielę, tak? Niedzielę nie, to pewnie za wczoraj dopiero, no tak, za trzeci, no to za dzisiaj. No, w każdym razie ogromne wolumeny, ogromne. Tak samo otwarte pozycje są na poziomie ATH już 27 miliardów, już przebiły te ATH, 27 tu przed chwilą gdzieś widziałem, tak, 27 miliardów w otwartych pozycjach, ostatnio mieliśmy 23 albo 24, tak, 23, więc jesteśmy na poziomie już wyższym niż na ATH, a cena jeszcze nie doszła, więc tutaj ciekawe sprawy. Dodatkowo 200-tygodniowa średnia krocząca na poziomie 31 500. Chciwość ich strach, tu zaraz urwie się ta kreska. 83, czyli to jest ekstremalna chciwość. No to zapala czerwone lampki. Niby na zielono, ale u mnie zapala czerwone lampki. 87 na drugim indykatorze. Naprawdę się grubo dzieje. No według tego indykatora to altcoin season nam się zbliża, bo już się przesuwa. Widzimy, że lekko kapitał się przesuwa w te altcoiny, ale to na razie to jest nic w porównaniu do tego, co może być. Jak
dla mnie. Oczywiście niektóre alty mocno powystrzelały, no ale większość rynku, jak sobie spojrzymy na top 100, tam dopiero się jakby chciała budzić. Dodatkowo CBB indeks na lokalnym szczycie wybija 78, a na szczycie Hosy jak było? Było 100? 97. Tu było pewnie 100. No, 78 jest to wysoko, naprawdę tu indykatory, bardzo szybko ten rynek się zaczyna przegrzewać. Zobaczymy, kiedy się przegrzeje, ale naprawdę szybko nadszedł ten trend. Token Unlock dodatkowo, jak sobie zerkniemy, to jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Up to 6,75, ale to nie to, zobaczcie, to Arbitrum 87,2% odblokowania tego supply, który jest w podaży, więc praktycznie się podwoi liczba coinów, więc jeżeli jest ktoś, który siedzi głęboko, to dajcie znać, czy to nie jest błąd, czy to faktycznie tyle będzie Arbitrum odblokowane i w jakie ręce one trafią, bo to jest bardzo ciekawe. No i dobra, na koniec, moi drodzy, zobaczmy, jak to wygląda rynek. No i tu widzimy, że większa przewaga jest na sprzedaż na chwilę obecną, no ale pamiętajmy, zleceń od ETF-ów nie widzimy, jest to robione OTC, czyli poza giełdą i mimo, że to krótkoterminowo wpływa mniej na cenę, to długoterminowo jest tak samo wpływające na cenę jak inne zakupy, ponieważ te bitcoiny po prostu znikają. Dobrze, moi drodzy, pamiętajmy, że te ETF-y też nie będą zbierać to w nieskończoność. W pewnym momencie szala osób, która będzie chciała skeszować swoje zyski w tym ETF-ie, no i wtedy w tym przypadku możemy zobaczyć odpływy. Na chwilę obecną widzimy przypływ i to duży. Myślę, że po miesiącu inwestowania mało kto by chciał sprzedawać. Wiele tych osób poprzesuwało też swoje, przynajmniej tak to wygląda na wykresach, że poprzesuwało swoje wartości z ETF-u od złota, a ludzie, którzy siedzieli w ETF-ie ze złota, zazwyczaj są wysoko cierpliwi. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną wszystko wygląda świetnie, ale oczywiście to wszystko ma też swoje ciemne strony. Na chwilę cieszmy się tą chwilą, ale za jakiś czas możemy mieć różne rzeczy na rynku, które będą właśnie wynikały z tego, że BlackRock i spółka mają większość bitcoinów i tak naprawdę jak będą tylko, tak się mówi, tak, oczywiście, że to są bitcoiny klientów, ale gówno prawda. Jeżeli BlackRock ma klucze, to są jego bitcoiny, oczywiście oni mogą to sprzedać, bo kasę im wydadzą, ale doskonale wiemy, że kasa to jest papier i BlackRock sobie umiał załatwiać ten papier, a bitcoiny to nie jest papier i ich sobie załatwić nie może, więc jeżeli będzie tylko chciał, to może te bitcoiny sobie zachować. I myślę, że mogą tak robić, choć pewnie nieoficjalnie, że będą wydawać ludziom hajs, czyli jak ktoś będzie sprzedawał, a oni, kiedy będą mieli płynność, kiedy nie będą musieli tego robić, to mogą tego nie robić. Dobra, dziękuję wielkie, że zostałeś ze mną do końca. Zostaw łapkę, zostaw komentarz, napisz, co Ci się nie podoba, albo co Ci się podoba. Dziękuję wszystkim za udzielanie się, za oglądanie, bo coraz więcej na kanale widzę fajnych komentarzy. Jak jeszcze troszeczkę im się pojawi, to na pewno na końcu zrobimy krótką sekcję komentarzy, gdzie będę się odnosił, bo naprawdę niektóre są super komentarzami, a my słyszymy się w środę. Trzymajcie się i nie utopcie się w tej euforii. Hej!